Hejka, hejka, jeśli uważasz się za wielbiciela zwierząt, ale jednocześnie kupujesz zwierzęta w sklepach zoologicznych, to wideo może ci się nie spodobać. Ono nie jest dla ciebie. Dzisiaj będziemy mówić o hodowlach, pseudohodowlach, o tym, czym są dobre hodowle i dlaczego sklepy zoologiczne nigdy nie będą spełniać kryteriów dobrego miejsca, z którego można kupować zwierzęta bez krzywdzenia kogoś, zanim ktoś się przyczepi. Tak, w moim słowniku zwierzęta, które nie są ludźmi, to ktoś, nie coś. Czym charakteryzuje się dobra hodowla zwierząt? W pierwszej kolejności będzie update'owała sposób, w jaki tymi zwierzętami się zajmuje, zgodnie z tym, w jaki sposób zmienia się wiedza i świadomość naukowa na temat potrzeb tego zwierzęcia. Czytaj, dobra hodowla zwierząt nie będzie trzymała się starych, outdated wytycznych tylko dlatego, że są wygodne. Hodowcy gadów, znowu myślę o was. Tylko będzie się starała, żeby te zwierzęta miały dobrze, żeby dorastały w optymalnych warunkach, bez stresu. Dobra hodowla nie będzie krzyżowała zwierząt bezmyślnie. Tak, again, teraz sporo osób mi powie, że ale technicznie każda hodowla zwierząt rasowych to jest inbreeding. Niepopularna opinia, której nikt ze mnie nie wykorzeni. Absolutna większość większości zwierząt, które chorują, bo tak należy o tym w tym wypadku mówić, na syndrom udomowienia, to są piękne przykłady tego, jaka ludzkość jest obrzydliwa. Bo jeśli na wskutek hodowli selektywnej, opartej na tym, że ktoś miał widzimisię, żeby zwierzę wyglądało w dany sposób, jeśli na wskutek tego uzyskujemy zwierzęta, które są chore, które mają problemy wynikające z tego, jak są zmienione, jeśli mają upośledzony intelekt, to sorry not sorry, ale nie uważam tego za etyczne. Bo to jest takie trochę traktowanie zwierząt jak przedmioty kolekcjonerskie. Zresztą, czy nie mówi się o tym tak często? Designer breeds? Mniejsza. Nie będę może więcej mówić na ten temat, bo to jest zbędne, bo w pewnym sensie prawdopodobnie jeszcze zahaczymy o ten temat. Point is, dobra hodowla będzie uważnie dobierała zwierzęta w pary, będzie odsuwała z puli hodowlanej zwierzęta, które mają problemy i nie będzie eksploatować tych zwierząt aż do wycieńczenia ich organizmów i śmierci. Dobra hodowla, jeśli to są zwierzęta, które docelowo mają być zwierzętami towarzyszącymi, choć tak jak o tym pomyślę, jeśli to nie jest hodowla mająca na celu odnowę populacji zwierząt dzikich, to chyba można powiedzieć, że w przypadku każdych poza tym jednym wyjątkiem, taka hodowla będzie pilnowała tego, czy zwierzęta są odpowiednio socjalizowane. Żeby życie z ludźmi, żeby życie w warunkach domowych nie było dla nich torturą, żeby każda interakcja z opiekunami nie była dla nich zawałem serca. Metaforycznie i dosłownie, bo są zwierzaki, które absolutnie mogą dostać takiego ataku paniki na widok człowieka zbliżającego się do nich, że mogą umrzeć. Należy wspomnieć, że zgodnie z polskim prawem hodowla jest legalna tylko wtedy, jeśli jest zarejestrowana. I to teoretycznie, zgodnie z polskim prawem, tyczy się wszystkich gatunków zwierząt. W praktyce pseudohodowle, czytaj rozmnażalnie, które są niezarejestrowane, zazwyczaj możecie zgłaszać i nikt z tym nic nie zrobi. Choć inna sprawa, że ludzie chyba zgłaszają to w złe miejsca, bo wydaje mi się, że tu skarbówka powinna wchodzić w grę, a ludzie uderzają pod kątem praw zwierząt, mniejsza. I dalej z kwestii prawnych, jak już jesteśmy przy kwestii papierologii, to teraz przechodzimy do tego punktu, gdzie mamy osobę, która chce mieć zwierzę pod opieką, chce zapłacić dobrej hodowli za to zwierzę właśnie. Dobra hodowla nie wyda wam zwierzęcia bez background check, bez sprawdzenia, czy macie warunki na to zwierzę, czy macie wiedzę. I tutaj bardzo dużo osób zaczyna mieć straszny wąt na przykład do hodowców. Bo ja nieironicznie widziałem, jak ludzie oburzali się, że oni nie będą obcym ludziom pokazywać swojego domu i tak dalej, i tak dalej. I moje pytanie brzmi, co ty ukrywasz? Bo jeśli faktycznie jesteś dobrze przygotowany, jeśli faktycznie twój dom nie jest jakąś patolą, w której dzień i noc są wrzaski, krzyki, które stresują nie tylko ludzkich domowników, ale wyraźnie wiadomo, że stresowałyby też zwierzaka. Tam nie ma brudu, biedy i czego ty się wstydzisz? Technicznie, jeśli przychodzisz do hodowcy albo do schroniska, bo schroniska też robią background checks, to moment, kiedy oni cię proszą, żebyś pokazał, jak wygląda habitat i tak dalej. Czasami przyjdą do twojego domu, żeby sprawdzić to osobiście. To jest moment, gdzie jeśli wszystko jest w porządku, to ty się fleksujesz, że tak, przygotowałem się, jestem gotowy. Ja wiem, że dużo osób prawdopodobnie nie jest gotowych, przychodzi do was tak trochę na pałę. Mogę się fleksować odpowiedzialnością i tym, że jestem przygotowany. Niestety ludzie nie myślą o tym w ten sposób. A powinni. Dobra hodowla spisze z wami umowę, kiedy uzna, że potencjalnie się właśnie nadajecie na to, żeby wziąć od nich zwierzaka. Ta umowa mówi, że hodowca ma prawo chcieć sprawdzić, w jakich warunkach to zwierzę żyje. Jakiś czas od kupna. I znowu, jeśli nic nie ukrywasz, jeśli wszystko jest w porządku, to dlaczego reagujesz agresją na ten koncept? Dobra umowa hodowlana będzie zawierała podpunkt, że jeśli nie poradzicie sobie ze zwierzęciem, bo różnie bywa, są różne wypadki, to dobra hodowla od was to zwierzę weźmie z powrotem.
Dobra hodowla, w moim mniemaniu, ale to jest chyba standard w przypadku raczej psów, kotów. Choć nie mam wiedzy odnośnie wszystkiego, bo wiadomo, większość zwierząt wydaje albo wykastrowane, albo wysterylizowane. Dlaczego? Właśnie po to, żeby ktoś potem nie wziął tych zwierzaków i nie zaczął sobie ich rozmnażać na prawo i lewo. Żeby nie było pseudohodowli, żeby te zwierzaki nie trafiły właśnie do młyna. Jeśli to jest zwierzę rasowe, da wam rodowód tego zwierzęcia. A jeśli nie jest zwierzę rasowe, to z tego co wiem, nadal dostajecie jakieś tam poświadczenie, że to nie jest, nie używam tego obelżywie, po prostu brakuje mi teraz lepszego słowa, że to nie jest kundelek. Teraz temat pseudohodowli. Co robią złe hodowle? Oczywiście wiadomo, nie każda pseudohodowla będzie znęcała się nad zwierzętami. Są takie, gdzie ludzie faktycznie przejmują się dobrostanem. Na pewno zdarzają się pseudohodowle, gdzie jedyne, co czyni je pseudohodowlami, to jest brak rejestracji, ale często też brak rodowodów. Nie jestem pewien, czy można wystawiać zwierzętom rodowody, nie będąc zarejestrowanym w jakiejś organizacji. Aż tak głęboko w tym nie siedzę i przyznam, że nie przyszedłem mówić stricte o kwestiach prawnych, ale o opiece. Zresztą zrozumiecie dalej. Po prostu wstęp o hodowlach, dobrych i złych, taki ogólny, był potrzebny. Niemniej większość pseudohodowli traktuje te zwierzaki jako zabawki. Nie stawiają na pierwszym miejscu ich dobrostanu, nie stawiają na pierwszym miejscu ulepszania ich warunków bytowych. Często, zwłaszcza to jest problem w przypadku gadów, ale też gryzoni, są trzymane w warunkach, w których przeżyją, ale nie będą żyły godnie. Mam alergię na sporo rzeczy związanych z nieetyczną hodowlą zwierząt. Miałem trochę za dużo do czynienia ze środowiskiem hodowli gadów. To nie są dobre wspomnienia. Ale nie, nigdy nie byłem hodowlą, by the way. Po prostu miałem do czynienia trochę z tym biznesem. Zabroić. Przestań pierdolić ogółem o swoim życiu. To nie jest o twoim życiu, to jest o życiu innych zwierząt. Złe hodowle nie będą regularnie sprawdzały stanu zdrowia swoich zwierząt, bo powinienem był dodać, dobra hodowla będzie zapewniała odpowiednią opiekę weterynaryjną. I to nie tylko wtedy, kiedy coś jest nie tak, ale też prewencyjną, wiecie, profilaktyka. Pseudohodowle często po prostu pozwalają zwierzakom się mnożyć, a potem wystawiają je kuźwa na OLX-ach i mają trochę wywalone. Jest trochę takich, które próbują kupować rasowe zwierzęta, namnażać je i sprzedawać je jako rasowe bez rodowodów i robić z tego biznes. To zazwyczaj się źle kończy i dla tych zwierząt, jeśli do tego dojdzie. I dlatego hodowle robią background checks, bo nie chcą, żeby ich zwierzęta trafiały w takie miejsca. Takie zwierzaki czasami po prostu zmieniają się w maszynki do robienia pieniędzy. W dużej ilości przypadków nawet tacy rozmnażacze, nawet takie domowe pseudohodowle nijak się mają do przemysłu handlu zwierzętami, do przemysłu produkcji zwierząt. A teraz, czy wiecie, co to są farmy? Inaczej animal mills, wydaje mi się, że tak się to tłumaczy. Animal mill, fabryka zwierząt w każdym razie. Na pewno każdy kojarzy koncept farmy kur. Pytanie, ile z was ma świadomość, że farmy to są właśnie te miejsca, gdzie te zwierzaki nie mogą się ruszać, są przedmiotami, które stoją w miejscu, składają jaja. Ustawione w rządkach, 30 cm sześciennych per zwierzę, może odrobinę więcej, bo kura jest większa, that's not the point. Na świecie istnieje bardzo dużo fabryk zwierząt, zasilających nic innego jak biznesy sklepów zoologicznych. I zdecydowanie najgorzej obrywają na tym małe zwierzęta. Bo wiecie, je się łatwo produkuje. Ich można trzymać dużo na małej przestrzeni, one się często łatwo mnożą. Jednak byłoby fajnie, gdyby problem kończył się tylko i wyłącznie na tym, że są tłoczone na małej przestrzeni bez enrichmentu, jak to na polski, urozmaiceń, zabawek i tak dalej, żeby mogły się ruszać, żeby były stymulowane mentalnie i fizycznie. Rzeczy, które są potrzebne, żeby nie zwariować. Bo ile byście wytrzymali w pustym pokoju, tak realnie, zakładając, że macie tam siedzieć dni, tygodnie, miesiące, no teraz wyobraźcie sobie, że te dni, tygodnie, miesiące musicie siedzieć z masą ludzi, obcych ludzi często, których nie lubicie, z którymi się nie dogadujecie, ale żaden z was nie może uciec. Tak, ja będę bardzo często robić takie porównania. Z mojej perspektywy brutalne, ale może to tylko ja i moja różnorodność, która uważa, że coś takiego jest piekłem. Obrywają też ptaki, bo ptaki się często łatwo rozmnaża właśnie masowo. Ogółem cel Animal Mills jest jak najbardziej ograniczanie kosztów produkcji, a zwierzętami kto by się tam przejmował. Umrą to umrą, byleby tylko dożyły do czasu, aż ktoś już je kupi. Więc te zwierzaki są trzymane w małych, ciasnych pojemnikach, bez enrichmentu, jak już mówiłem, bez odpowiedniej stymulacji. Są eksploatowane aż do śmierci. Są oddzielane od matek zdecydowanie zbyt wcześnie. Jest to chów wsobny, nikt się nie przejmuje zdrowiem, nikt się nie przejmuje problemami genetycznymi i potem mamy zwierzaki, które mają masę problemów ze zgryzem, ataki serca, randomowe znikąd, padaczki i całą masę innych problemów, nowotwory, bo nikt się tym nie przejmuje. Takie farmy są sprytne. One chcą, żeby te zwierzaki się sprzedawały, żeby one nie reagowały na przykład od razu agresją, kiedy pojawia się człowiek, kiedy wyciąga do nich rękę. Więc takie farmy robią coś na kształt socjalizacji. Na ten przykład
Tego się już chyba nie stosuje, ale kiedyś wieszano zdjęcia ludzi w klatkach. Odławiano zwierzęta od rodziców przedwcześnie i wieszano zdjęcia ludzi w klatkach, żeby te zwierzęta się imprintowały na gatunek ludzki. Ale tego się już nie stosuje. Teraz się puszcza różne pętle dźwiękowe i tak dalej. I to już nie służy żadnej socjalizacji, to służy zagłuszaniu dźwięk fermy, jakimś tam tępieniu reakcji lękowych. Ale realnie w dzisiejszych czasach to tworzenie pozorów oswojenia się chyba zwyczajnie po prostu ignoruje. Bardzo dużo gadów trafia z odłowu do fabryk zwierząt. Ja nie będę wchodzić w szczegóły, ale powiem wam tyle. Certyfikatami CITES się handluje. Jeśli macie weterynarza, który ma uprawnienia, żeby wypisywać certyfikaty CITES, to na przykład dla odłowionych z natury węży, gadów i tak dalej w Czechach znajdziecie kogoś, kto wam wypisze CITES-a, nie pytając skąd jest to zwierzę. Lub wystarczy, że nakłamiecie, że wykluło się u was. Ja znałem kogoś, kto kupił właśnie zwierzaka z CITES-em, ten CITES się gdzieś tam zgubił i guess what? Magicznie dało się załatwić nowy. To jest duży problem wbrew pozorom. To jest naprawdę duży problem. A jeśli gady nie są z odłowu, to naprawdę promil ich jest hodowany w godnych warunkach. Zwłaszcza jeśli to są, nie daj Boże, węże albo jaszczurki. Again, zwierzęta traktowane jako fabryka do produkcji kolejnych zwierząt. Nie jako zwierzaki, które potrzebują stymulacji, nie jako zwierzaki, które potrzebują odpowiednich warunków. Po co? Tak długo jak składają jaja, wszystko jest w porządku, nie? Pomijmy fakt, że do 75% gadów i płazów umiera w pierwszym roku po trafieniu do nabywcy. Pomijmy fakt, że umieranie gadów i płazów jest czymś tak znormalizowanym, że specjalistyczne kliniki potrafią być zupełnie wywalone na ich leczenie. Bo ja nie raz i nie dwa byłem świadkiem, jak jacyś znajomi na przykład mieli zwierzaki, mieli gady, mieli jaszczurki. Bo jak już mówiłem, ja swego czasu kręciłem trochę wśród środowisk terrorystycznych i hodowlanych. Mieli gady, mieli jaszczurki i czasami im się coś działo. I jest jedna klinika, której ja może nie będę wymieniać nazwy. Jeśli kiedyś uznam to za stosowne, może to zrobię, ale teraz nie chcę robić sobie na przykład problemów prawnych. Jest taka klinika w mieście, w którym mieszkam, która uchodzi z jakiegoś powodu jedną z najlepszych. A wiecie, w czym ona się specjalizuje? Ona specjalizuje się w tym, że bierze od was zwierzaka, które jest w słabym stanie, nafaszeruje go jakimiś tam defaultowymi sterydami i albo zostawi w szpitaliku na noc, gdzie nikt się tymi zwierzakami praktycznie nie zajmuje i te zwierzaki często tego nie przeżywają, bo na przykład są w tak złym stanie, że potrzebują opieki, jeśli mają mieć szansę, opieki nie ma, bądź są oddawane i umierają u ich opiekunów. Klinika, która uchodzi za jedną z najlepszych klinik specjalistycznych od gadów. Ja naprawdę chcę wierzyć, że to były odosobnione przypadki, niemniej mam swoje wątpliwości. Tak znormalizowane jest to, że gady, płazy po prostu umierają. Zresztą mówiłem też trochę o tym, że hodowle gadów potrafią mieć zupełnie wywalone na wady genetyczne, które mogą być nawet letalne, tak długo jak wężyka, jaszczureczkę da się odchować aż do sprzedaży. Ma ładniejsze łuski kosztem tego, że może mieć potem dosłownie konieczność bycia eutanazjowanym przez to, że na przykład temu zwierzęciu się będą łuski na twarzy, na pysku odpadać przy każdej wylince, odpadać. Mówimy tu o ranach. Who cares? Jest ładny jak mały wężyk. Byle się sprzedał. Ptaki. Standardem w produkcji ptaków jest ręczne odkarmianie, tak zwane hand rearing. Znowu oddzielanie piskląt od rodziców, nie dawanie im szansy, żeby nauczyć się jak być pisklętami, tak jak i tym gryzoniem i tak dalej. Nie daje się szansy nauczyć być gryzoniami. I to powoduje u tych ptaków nieodwracalne zaburzenia tożsamości gatunkowej. Tak, it's a thing, nie wymyśliłem tego. Więc taki ptak dorasta i samookalecza się, jest agresywny. Basically po prostu choruje psychicznie całe swoje życie. I oczywiście te zwierzaki z tych ferm, jakbyście zauważyli, dlaczego często jest tak, że właśnie ktoś kupi zwierzaka ze sklepu zoologicznego i on się beznadziejnie socjalizuje z innymi zwierzakami. Właśnie dlatego one nie mają na to czasu, nie mają szans nauczyć się jak być zwierzętami. To jest nieopłacalne. One mają chcieć lgnąć do ludzi. Więc mamy chore zwierzaki, mamy zwierzaki z paskudnych warunków, które reagują na wszystko reakcją zazwyczaj freeze, co niektórzy potrafią skonfundować z tym, że są spokojne. Bardzo dużo ryb również pochodzi z odłowów. I teraz takie zwierzaki, jeszcze jako niedojrzałe, trafiają do sklepów zoologicznych. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego, tak realnie, dlaczego tyle zwierzaków w sklepach zoologicznych jest zaniedbanych, chorych, biednych i nikt z tym nic nie robi? To jest nic innego jak manipulacja. Dosłownie, to jest nic innego jak manipulacja. Spójrzcie, jak często słyszycie, że bo on taki biedny był, trzeba go było uratować. I co, porwałeś tego zwierzaka z tego sklepu? Nie, kupiłem go. Gratulacje. Przyczyniłeś się do tego, że więcej zwierzaków będzie podzielać jego los. Sklepy celowo pozwalają, żeby zwierzaki były zaniedbane. One celowo pozwalają, żebyście czuli do nich współczucie, żebyście czuli, że musicie je ratować stamtąd. Żebyście je kupowali. Tak samo jak zauważcie, terraria ze sklepami są zazwyczaj na wysokości wzroku dzieci, bo przecież to dzieci są zazwyczaj tymi, które żebrają: kup mi papuszkę, kup mi chomiczka.
Ciepłe oświetlenie w sklepach zoologicznych, bo ono trochę ukrywa to, w jakim złym stanie zazwyczaj zwierzęta mają sierść, futro. Zestresowane samotniki trzymane w grupach nie wymordowują się 24/7, no czasami leżą takie przytulone, takie słodkie, znaczy na pewno przyjazny chomiczek, tak? Świnki morskie trzymane z królikami. Świnki morskie, które bardzo często tego nie przeżywają. Jest pewien wirus, który przenoszą króliki. Nie wszystkie, ale często. I by the way podnoszę telefon, żeby sprawdzić, jak on się nazywa. Jest to encefalitozoonoza. E. cuniculi. To jest jednokomórkowy pasożyt, przepraszam, nie wirus. I w przypadku królików on jest basically nieszkodliwy. Jednak w przypadku świnek morskich może powodować niewydolność nerek, bardzo poważne zaburzenia neurologiczne, często śmierć. I wątpię, żeby to był przypadek, że właśnie takie zwierzaki są trzymane razem. Bo wiecie, półświadomy wielbiciel świnek morskich to zauważy i poczuje, że musi ratować tą świnkę. I teraz nie interesuje mnie, co na ten temat sądzą inni. Moja opinia jest dosyć ostra. Nie można kupować zwierząt w sklepach zoologicznych, nieważne czy przez to cierpią. Dajecie tylko zielone światło, żeby kupowano ich więcej, produkowano ich więcej. Jeśli płacicie za zwierzę w sklepie zoologicznym, jesteście częścią problemu. Jeśli chcecie uratować zwierzaka ze sklepu zoologicznego, to realnie jedyny sposób polega na wyniesieniu go bez płacenia. Nie nakłaniam do kradzieży. Ja tylko próbuję wam uświadomić, jak działa pewien mechanizm. Unfortunately, czasami trzeba niestety pozwolić komuś cierpieć, żeby istniał cień szansy, żeby uratować kogoś innego. I ktoś teraz powie, ale ja nie kupię zwierzaka, to kupi ktoś inny. Zwłaszcza jeśli żyjecie w Polsce, szkoły uczą podstaw przedsiębiorczości, uczą, co to jest popyt, uczą, co to jest podaż. Nie będę wam tego tłumaczyć, bo powinna was tego nauczyć szkoła. Jeśli nie nauczyła was tego szkoła, ani rodzice, to teraz możecie otworzyć przeglądareczkę, sprawdzić co to i może zrozumiecie, dlaczego taki sposób myślenia jest częścią problemu, jest tym, na co właśnie kapitaliści mają nadzieję. A to jest przemysł jak żaden inny. Oni mają nadzieję, że będziecie właśnie myśleć, że wy nie zrobicie różnicy. Jedna osoba już nie zrobi różnicy, ale jeśli w ten sposób zbojkotuje to kilka tysięcy osób, kilkanaście tysięcy, dalej więcej, wtedy to będzie miało efekt. Ale dobra, bo zrobiłem się trochę agresywny, sorry, ja się próbuję powstrzymywać. Były momenty, które były wycinane z tego filmu, gdzie klnąłem na boku, przyznam. Bo jestem trochę wściekły, bo ja też kiedyś dałem się właśnie wziąć na to, bo biedne zwierzątko, ja im pomogę. Bo ja kiedyś byłem leniwy, jak miałem na przykład świnki morskie, część z nich była ze sklepów zoologicznych. Byłem leniwy, jestem wściekły na siebie z przeszłości, że popełniałem te błędy. Więc again, tak jak mówiłem w moim poprzednim filmie na ten temat, nie mówię tego z perspektywy kogoś, kto nie popełnił żadnego błędu i jest perfekcyjny. Nie, wręcz przeciwnie. Sklepy zoologiczne. Dobra hodowla, jeśli nie jesteście przygotowani na zwierzę, jeśli nie jesteście wyuczeni, wyedukuję was. Powiem wam co i jak, skieruję was w stronę odpowiednich źródeł wiedzy. Bo właśnie na tym etapie dużo osób zaczyna coś kręcić nosem i wtedy hodowca mówi, nie, dla ciebie żadnych zwierząt, przykro mi. Nie jesteś odpowiednią osobą do opieki nad zwierzętami, jeśli nie jesteś skłonny odpowiednio się zająć i potraktować sprawę poważnie, a nie traktować zwierzęcia jak zabawka. Co robią sklepy zoologiczne? Sklepy zoologiczne doskonale wiedzą, że zdecydowana większość osób, która kupuje zwierzęta w życiu by tego nie zrobiła, gdyby zdawała sobie sprawę, jaka to jest realnie odpowiedzialność, jakie to są wymagania. Mówi się, że świnki morskie to jest idealny starter pet. Są bardzo wymagające. Zresztą kłóciłbym się, że nie ma czegoś takiego jak starter pet. Wszystkie zwierzęta są wymagające, jeśli traktujecie ich życie i zdrowie poważnie. Więc sklepy zoologiczne wciskają wam kity, więc sprzedają wam maleńkie, kolorowe klateczki, kolorowe kolby, cudowne smakołyki, zabaweczki, które wyglądają ślicznie i są kultowe i często cholernie niebezpieczne. Dają wam iluzję, że to jest proste, że dacie sobie radę, że jaki problem? Tak, oczywiście możesz trzymać zwierzaka sternego samego. Oczywiście możesz puścić chomika w kuli, zamiast dać mu odpowiednio duży habitat albo wybieg. Oczywiście kołowrotki druciane są w porządku. Oczywiście te barwione cukiereczki to będzie idealny, zdrowy przysmak dla twojego szczura. Chcesz drugi szczur? Nie, jeden wystarczy. Trzymaj go w klatce 20 cm. Sklepy zoologiczne, tak jak i większość patohodowców, tylko i wyłącznie chcą upchnąć jak najwięcej kasy w swoich kieszeniach, wypchać jak najwięcej zwierząt away, żeby móc przyjąć kolejne i biznes się kręci. Prawda, ja widzę, że coraz więcej, a w każdym razie ostatni raz, jak chodziłem po sklepach zoologicznych, widziałem, że coraz więcej sklepów zaczynało mieć działy właśnie z sensowniejszymi lampami ultrafioletowymi i ogółem asortyment, który był właśnie odpowiedniejszy, że działy terrorystyczne wstawały, że działy akwarystyczne nie były aż tak puste. Niemniej zazwyczaj to są takie kuźwa wąziutkie regaliki, tak, mieszczące się w kadrze, które są pełne.
bo ludzi nie interesuje generalnie to, czy mają dobry termostat dla swojej jaszczurki. Wolą kupić domek jakiś plastikowy dla nich, bo to jest fancy. Bo przecież te prawidłowe akcesoria są drogie, bo duże klatki są drogie, bo terraria są drogie, bo świetlówki są drogie, bo dobre jedzenie jest drogie, bo weterynarz jest drogi. A ludzie chcą zabawkę. Ludzie chcą zabawkę i wydać jak najmniej kasy. Więc te stoiska są puste. Więc mamy cały dział fast foodowych karm dla psów i może 3 na 40 rodzaje karmy, które są ok. Bo ludzi nie interesuje wydawanie więcej kasy dla dobra zwierzęcia. I ktoś kupuje zwierzaka ze sklepu zoologicznego i ten zwierzak ma grzybice, ma pasożyty, jest chore i niemała część tych zwierząt w tym momencie zamiast trafić do weterynarza trafia do kartonu i na ulicę. Wydaje mi się, że w tym temacie powiedziałem dostatecznie, bo naprawdę, co możecie powiedzieć więcej? Dobra hodowla nie odda zwierzęcia byle komu. Fabryki chcą tylko produkować jak najwięcej zwierząt i manipulować sprzedawcami, żeby ich kupić, sprzedając zwierzęta, które są za młode i aktywując w większości ludzi w mózgu jakiś tam mechanizm chęci opieki rodzicielskiej, bo przecież małe zwierzątka, dzieci w ogóle są takie słodkie i trzeba się nimi zająć. Więc sklepy pozwalają, żeby zwierzęta były w złym stanie, żeby osoby, które mają dobre serce im pomogły, więc sklepy sprzedają szajs. Więc jedyne, co mogę dodać jeszcze tak na koniec, technicznie jedyny sposób, żeby nie wspierać sklepów zoologicznych i mordęgi tych zwierząt, jeśli macie zwierzęta, jeśli to jest tylko z waszej strony możliwe, nie kupujcie nigdy niczego w sklepach, które sprzedają również żywe zwierzęta. Chyba że to jest karmówka dla gadów, bo to jest trochę szary temat. Tak długo jak pakujecie do kieszeni właścicieli sklepów, w których sprzedaje się żywe zwierzęta pieniądze, tak długo tak naprawdę wspieracie też ten obrzydliwy biznes ferm, młynów. Edukujcie swoich znajomych, swoje dzieci. I jeśli tylko widzicie, że coś jest naprawdę nie tak, róbcie aferę w tym sklepie. Mimo wszystko, róbcie aferę. Jeśli coś jest naprawdę nie tak i podejrzewacie, że to może być już kwestia łamania prawa, czasami warto rozważyć wręcz pogrożenie psiarnią. Psiarnia nic nie zrobi, ale point is. Czasami zdarza się, że sklepy zoologiczne postraszone odrobinę zmieniają warunki, w których te zwierzęta są przetrzymywane. To niewiele zmienia, ale to jest zawsze coś. To nie zmieni piekła w kurort, ale to jest zawsze coś dla tych zwierząt. A teraz przejdźmy na chwilę do kwestii problemów prawnych. Pogadamy się trochę o Polsce i o Stanach. Pogadamy, w zasadzie mam tutaj notatkę, którą w większej części zwyczajnie wam przeczytam. W przypadku Polski, jak to wygląda prawnie? Poza hodowlami technicznie nie wolno sprzedawać zwierząt, jak już mówiłem. Jest Krajowy Rejestr Psów i Kotów. Są inne organizacje zrzeszające hodowców, które technicznie nie mają aż takiego statusu prawnego. Mają taki status, że jesteście traktowani poważnie jako hodowca, jeśli należycie do takiej organizacji. Chyba, że coś się zmieniło. Ale nadal, technicznie musicie zarejestrować chyba w skarbówce, że macie hodowlę, żeby to było legalne. Ale w sklepach zoologicznych wolna amerykanka, wolny handel. W Polsce nie ma kontroli chowu wsobnego i ogółem no dobrze nie jest. Teraz pogadajmy sobie chwilę o Stanach. W Stanach w niektórych miastach jest zakaz handlu zwierzętami. Gryzonie nie są w ogóle brane pod uwagę w federalnym prawie Animal Welfare Act. Zwierzęta są traktowane jak własność, choć nie jestem pewien, czy w Polsce to również nie jest problem, przyznam. Dalej z problemów prawnych. Prawo nie nakazuje wizyt przedadopcyjnych i kontroli warunków, w jakich będzie żyło zwierzę. Po transakcji własność nad zwierzęciem przechodzi 100% na kupującego. Hodowca traci kontrolę nad zwierzakiem. To wam po prostu przeczytam. Zakazy od sprzedaży i prawo pierwokupu są trudne do bezpośredniej egzekucji rzeczowej, lecz restrykcyjne umowy skutecznie odstraszają handlarzy i pseudohodowców. W USA powszechnie stosuje się również instytucję współwłasności. Wspominałem o śmiertelności gadów, więc może powiedzmy trochę więcej. Oszacowana śmiertelność zwierząt, która jest przewidziana przez model biznesowy, wynosi gryzonie i króliki. 10 do 30% strat w transporcie i magazynach. I dalej, 20 do 40% śmiertelności w sklepach i tuż po zakupie. Zgony zazwyczaj na skutek stresu, chorób i wad wrodzonych. Gady i płazy. Odłów. 40 do 70% śmiertelności podczas odłowu i transportów. Do 75% zgonów w ciągu pierwszego roku po kupieniu. Ryby. 30 do 60% śmiertelności w transporcie hurtowym. 30 do 50% śmiertelności
w źle przygotowanych, niedojrzałych zbiornikach domowych. Może kiedyś pogadamy sobie trochę o akwarystyce, I don't know. Nie obiecuję. Nie wiem, co więcej mógłbym powiedzieć szczerze. Wydaje mi się, że temat został dosyć wyczerpany, bo zaraz wejdę w politykę, a tego nie chcemy. To by było na tyle. Emo Changeling dzisiaj przedstawił wam trochę ciężkich faktów. Mam nadzieję, że komuś z was otworzył oczy. Jeśli niektórzy z was popełniali te same błędy, co ja za dzieciaka, nigdy nie jest za późno, żeby przyznać, jak już mówiłem, że się zrobiło coś źle, że się myliło i zawsze możecie zmienić swoje postępowanie na lepsze. Jeśli kochacie zwierzęta, ale naprawdę kochacie zwierzęta, to nie będziecie traktować tego tematu obojętnie. To było na tyle. Hej!